Cześć, tu Snafi. Witam na moim kanale. Manchester United remisuje na Old Trafford z West Hamem 1-1. To jest kolejny zawód, kolejna kompromitacja. Zawodnicy zostali wybuczeni przez kibiców. Czy słusznie? Moim zdaniem jak najbardziej słusznie. No to co, rozpalamy tego grilla i jedziemy z tym. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, grill się pali. No bo co? To, co musieliśmy oglądać, ten kolejny paździerz, to naprawdę dość już tego, co my musimy oglądać. Te podejście zawodników, ta pewność siebie po tym meczu z Crystal Palace. Wiecie, oni myśleli, że oni spacerkiem, truchcikiem ten mecz sobie przejdą. A tu nie ma słabych drużyn. Nawet drużyna ze strefy spadkowej potrafi się postawić. Tutaj trzeba biegać, trzeba zapieprzać na tym boisku, żeby osiągnąć korzystny rezultat. No my tego nie zrobiliśmy i mamy to, co mamy. Mamy remis. West Ham wiedział, po co przyjeżdża i oni swój plan skrupulatnie realizowali. Kroczek po kroczku, nawet stracona bramka ich nie zniechęciła i dalej robili swoje i to im się opłacało. My natomiast jakoś, wiecie, nie mieliśmy intensywności w naszej grze, nie mieliśmy jakiejś energii, jakiegoś takiego błysku wokół, nie było czegoś takiego, że za wszelką cenę chcemy tą bramkę zdobyć, za wszelką cenę chcemy wyszarpać tą bramkę każdą swoją akcją. Zaczęły się powtarzać te same scenariusze, jakieś, wiecie, wrzutki w pole karne na hurra. Wiecie, momentami, kiedy graliśmy dołem tą piłkę, gdzieś jakieś akcje ciekawe zaczynały wychodzić i coś tam z tego było. Natomiast te nasze górne wrzutki na hura niewiele wnosiły. Tam bodajże była tak jedna akcja, gdzie Zirkse strzelał, a Wan-Bissaka wybijał piłkę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba tak było. I to była jakaś jedna taka akcja, gdzie on tam z główki uderzał. Reszta to nie miało sensu. Nie miało żadnego sensu. Kto tam ma tą główką grać w tym polu karnym? 1,50 m w kapeluszu Mbumo? Amad Diallo? Wiecie, no Zirkse no niby wysoki, on się nie potrafi nam przepychać. No kto tam ma to grać? Kuna ma grać? No ludzie złoci. Kuna jest najgroźniejszy, jeśli ma piłkę przy nodze, jeśli gramy do niego po ziemi. On wtedy jest najgroźniejszy i pokazuje z siebie to, co najlepsze. Daje z siebie to, co najlepsze przy takiej grze, a nie przy, wiecie, gdzieś w tych lotach górnych piłki. No. On tam nie pasuje do takiej gry. Jemu trzeba grać do nogi i on z piłką przy nodze coś może zrobić. No, każdy to chyba wie, tak? Każdy, kto interesuje się chociaż trochę piłką nożną i oglądał mecze wcześniejsze Kuny, Wolverhampton, wie, w czym on jest najsilniejszy i jak trzeba z nim grać. No my tego nie robimy. My robimy wszystko na przekór innym, na złość innym. No nie wiem do czego ma to doprowadzić to wszystko. Ta nasza gra naprawdę, ja nie chcę tutaj już tak się, wiecie, wgłębiać w szczegóły tego meczu tak naprawdę, bo to nam nie ma w co się wgłębiać tak naprawdę. Nie ma w co się wgryzać tak naprawdę. No wszyscy widzieliśmy jak było. Wiecie, w ogóle te decyzje, nawet Amorima, to również to gdzieś w tym meczu to nie miało sensu żadnego. Nie miało żadnego sensu. No jaki jest sens? Ściągamy Zirkse, ściągamy Kunę, wpuszczamy Ugartę i wpuszczamy Mounta. Mount okej. Ale Ugartę? No ludzie złoci. Ugartę naprawdę? No ludzie. My mamy wynik 1-0. Ten wynik jest bardzo, bardzo kruchy. Jak cienki lód na jeziorze. W każdej chwili może wszystko pęknąć, runąć i może się wszystko zmienić. I tak się rzeczywiście stało, tak? A my wiecie, no nie wiem, dajemy znak drużynie, że będziemy się teraz bronić. Ruben Amorim daje znak, że będzie się bronił. Wiecie, no nie można narzekać, że nie wiem, no, bo kontuzję, bo coś, bo nie ma kogo wpuścić. No ludzie, no tak sobie skład człowieku ustawiłeś, taką 11 wybrałeś i takich zawodników do rezerwy wybrałeś. Dla mnie to jest skandal. Skandal to jest dla mnie, że na ławce siedzi Malacia, a nie ma tam Leona. Leona, który się wyróżnia, który zbiera dobre recenzje w drużynie rezerw,
My chcemy wypożyczyć. Łapać tam Malasia, czyli gościu, którego nikt nie chciał kupić za grosze nawet, bo jest tak słaby. A jest na ławce rezerwowych. No to jest chore jakieś. No ludzie, że tak powiem. Niech tam się w końcu ktoś opamięta, ale kto tam ma się opamiętać? Tam chyba nikt. Ale to nikt na piłce się nie zna w tym zarządzie. I każdy na to patrzy, i nie wiem, pieprzy później jakieś farmazony po meczach. No ludzie. My po straconej bramce straciliśmy kontrolę nad tym meczem. Ogólnie bramkę też straciliśmy, bo straciliśmy kontrolę nad tym meczem. Straciliśmy kontrolę w pewnym momencie nad piłką. My nie mieliśmy zamiaru po bramce na 1-0 przejść bramki na 2-0. Ja tego nie widziałem tego dążenia. I straciliśmy tą kontrolę. I co robi Ruben Amorim, żeby utrzymać piłkę, żeby utrzymać kontrolę nad piłką? No wprowadzał Ugartę, gdzie ma na ławce Kubiego Majnu. Mnie nie obchodzi, co on do niego czuje, czy on go kocha, czy on go nie lubi, czy coś. Ale jest sytuacja w meczu, bierzesz gościa na ławkę, to z niego korzystaj. On tego nie robi, wpuszcza Ugartę. Co on chce 1-0 bronić? Naprawdę. I się skończyło, jak się skończyło tego bronienia 1-0. Powinien być tam Kobe Minu, który będzie kontrolował, tak? Który jest dobry z piłką przy nodze, który jest dobry technicznie i potrafi coś z tym zrobić. Daj mu trochę zaufania, człowieku. Daj mu trochę zaufania. No nie, on się uparł i nie. Kolejna sprawa, napastnicy. Mamy jednego młodego zawodnika na ławce rezerwowych. Shea Lacey. No i co? Po raz kolejny wycieczka po prostu tylko na ławkę rezerwowych i to wszystko. Może troszkę się tam gdzieś porozgrzewał i to wszystko. Nie dostał nawet minuty. On woli bumą przesłonić do ataku, niż dać szansę młodemu zawodnikowi. No tchórz. Normalny tchórz. No jak ja to mam nazwać? On nie potrafi zaufać żadnemu młodemu zawodnikowi i on pewnie nie zaufa. Jak już powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest chore, dla mnie to jest bardzo, bardzo dziwne. Portugalczyk z Portugalii, gdzie szkolił się w Portugalii, tak? Grał i w reprezentacji Portugalii, i w różnych klubach, tak? I wie, że stawia na młodych popłaca, bo w Portugalii stawia się na młodych, później się ich dopiero promuje gdzieś dalej. On tutaj z tego kompletnie nie korzysta. Naprawdę. Tu za wcześnie, tu coś. Shea Lacey? Nie. To po co go bierzesz, jak go nie chcesz wystawić? Po co go bierzesz tam? Po co? Gdzie nawet jak ściągasz Zirksa napastnika, to go nie wpuszczasz. Nie wpuszczasz, tylko wpuszczasz Ugartę. Człowieku, zastanów się. Widzicie, dzisiaj jestem wciąż wzburzony. Jest kilkanaście godzin po meczu, jak to nagrywam. Jestem wciąż tym meczem wzburzony, bo mamy szansę wskoczyć gdzieś wyżej. To nie. Nie wiem, czy do Obi w ogóle przepadł. Ja wątpię, że on jakąkolwiek szansę dostanie. Heaven, dostał szansę. Troszkę był zdenerwowany. Szybko złapał żółtą kartkę. No i to było prawdopodobnie też konsekwencją tego, że w przerwie zmienił go Joro. Ale to, że on był zdenerwowany, to jest też wina Amorima, tak? No ile on zagrał? Co on zagrał w tym sezonie? Jak on nie gra i nagle go wpuszcza. No, powinien go wpuszczać na 5, 10, 15 minut, tak? Na te boisko. Ale w tym czasie wpuszczał innych na boisko. Nie dawał mu się ograć, zapoznać, przypomnieć sobie na nowo, jak to wszystko jest. I on nagle wychodzi w podstawowym składzie. No i później nie ma co się dziwić, że gra troszkę nerwowo, tak? Że łapie szybko żółtą kartkę i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę, wiecie, tam jest mniejsze ryzyko czegokolwiek. No bo co? No, najwyżej nie trafi w bramkę, najwyżej, wiecie, kopnie w aut albo coś w tym rodzaju. To jeszcze, że straci piłkę w polu karnym przeciwnika, to nie znaczy, że zaraz padnie bramka dla drużyny przeciwnej. Dlaczego nie dajesz szansy człowieku tym młodym? No mówię, Chido Obi przepadł. Lacey siedzi tylko na tej ławce rezerwowych i nic. I ja nie wiem, czy on kiedykolwiek wejdzie na to boisko w końcu. Co on go przygotowuje, nie wiem, atmosferycznie? Żeby sobie, wiecie, posiedział i wiecie, poczuł tą atmosferę? On równie dobrze może sobie z trybun to obejrzeć z jeszcze lepszym widokiem gdzieś. Nie rozumiem, naprawdę tego nie rozumiem. Jak już powiedziałem,
zbliża się Puchar Narodów Afryki, przepraszam. I będziemy potrzebowali jakichś zawodników, tak? My sobie nikogo nie przygotowujemy na ten wyjazd. Jak ci zawodnicy wyjadą, to kim my będziemy grać? To nagle wpuści zawodników, którzy nigdy nie pomachali, wiecie, murawy u boku takich zawodników jak Bruno Fernandes czy Kuna? No i czego on będzie wtedy oczekiwał od nich? No, nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. Mówię, Leon gra dobrze w rezerwach. Nie. No będziemy dalej uporczywie stawiać albo na Kuzyna, albo na Dorgu. Dorgu, który kompletnie nie jest w formie. I to widać. I coś trzeba z tym zrobić. Trzeba z nim popracować nad tym, nie wiem. Ma ten swój sztab trenerski. Trzeba nad tym popracować, nad chłopakiem. To jest młody chłopak. Ja wierzę, że on może wrócić do wysokiej formy, tak? Może grać dobrze, ale no trzeba nad nim popracować. Leon szansy nie dostaje i się zanosi na to, że nie dostanie. Gramy tym Dorgu, który, wiecie, wczoraj się wyróżnił jedną rzeczą na boisku dla mnie. Wyróżnił się jedną rzeczą, żeby nie było, że go krytykuję cały czas. Jedną rzeczą się wyróżnił, a mianowicie super modną opaską na włosy. Super modną opaską na włosy. Tym się wyróżnił na boisku nasz Dorgu. No bo nie, przecież nie dośrodkowaniami, tak? Przecież nie akcjami z driblingiem. Nie jakimiś interwencjami w obronie. Nie jakimś dobrym strzałem na bramkę. Wyróżnił się opaską, super modną opaską. No takie, no, do tego doszło. Do tego doszło w tym klubie. Naprawdę. Ja nie wiem, dokąd to wszystko zmierza. Ja już mam naprawdę bardzo duże wątpliwości co do sensu trzymania Amorima na tym stanowisku. My nie robimy żadnego progresu. To miejsce w tej tabeli to też jest konsekwencją tego, że inne drużyny też zawodzą w tym sezonie. I wiecie, dlatego ta stawka jest tak wyrównana, że jedna wygrana tak mocno nas winduje gdzieś. Ale my jakoś nie gramy zbytnio dobrze. Ile my rozegraliśmy dobrych meczek, naprawdę dobrych meczy w tym sezonie. No najlepszy, jaki ja pamiętam, no to z Brighton. To mecz był z Brighton. A tak, żeby takie naprawdę dobre mecze rozegrać, żeby, wiecie, z oklaskami na stojąco żegnać drużynę. No ja wiem, że tam na Old Trafford się zawsze z oklaskami taka tradycja żegna się na stojąco schodzących zawodników, ale tak, żeby tak szczerze zasłużyli, naprawdę, no to był ten mecz z Brighton. A tak, no to jakoś nie widzę wielkiego przeskoku. Okej, kilka rzeczy gramy inaczej. Troszkę nieźle wyglądał ten nasz pressing w meczach, chociaż ostatnio nawet tego nie widać jakoś, ale no gdzieś tam to Amorim poprawił. No ale ogólnie to nie jest jakiś duży progres, duży przeskok w tym wszystkim. A mamy innych zawodników, tak? Mamy innych zawodników. Ktoś powie, no Szeszko ma kontuzję, nie gra. Ale on nawet jak grał, nawet jak Szeszko grał, no to wiecie, to nie było jakiegoś szału, nie było rewelacji, on też nie był zresztą wykorzystywany. Już to powtarzałem, że jakoś dziwnym trafem, jak on grał, tych wrzutek w pole karne nie było. Teraz takiego nie ma, to my wrzucamy jedną, drugą, trzecią piłkę. Mówię, no to tak nie może być. Tak nie może być. My marnujemy takimi wrzutkami, taką grą górną potencjał Kuny, który wiadomo, no jest, jak już mówiłem, dobry z piłką przy nodze. Dobry przy grze dołem, a nie przy jakichś tych górnych piłkach. Także no nie wiem. Co to jest? To pozytywnego to tu nic nie można powiedzieć po tym meczu. No bo graliśmy z drużyną z dołu tabeli, tak? Z tej strefy spadkowej. No Kopanina, jeszcze raz Kopanina. Wiadomo, nie wymienimy 20 paru zawodników. No ale poszukajmy w rezerwach kogoś. No nie wiem, może faktycznie trzeba się poważnie zastanowić nad zmianą trenera. Ja wiem, że rynek jest ścisły, ale powinniśmy sobie, i dość ograniczony, jeśli chodzi o tych trenerów, no ale powinniśmy sobie, no nie wiem, się zastanowić. Może no ktoś się będzie jednak nadawał, ktoś, moim zdaniem powinien być to ktoś, kto czuje DNA Manchester United. Kto czuje ten klub. Kto czuje, jak to powinno wyglądać. To po pierwsze. Po drugie, ktoś w zarządzie też powinien być związany z Manchesterem United.
Ktoś, nie wiem, z byłych zawodników, tak? Z tych byłych legendarnych zawodników może. Jeśli chodzi o trenerkę, no też poszukajmy, nie wiem, może Carrick na przykład. Może Carrick, może, no nie wiem, kto tam jeszcze. Mówię, my całkiem, ja wiem, że ktoś może uznać, że to są herezje, ale my naprawdę dobrze wyglądaliśmy, jak drużynę prowadził Ruud van Nistelrooy. Nie wiem, może jakoś ci byli, wiecie, zawodnicy, którzy są obecnie trenerami, są bardziej stworzeni do prowadzenia Manchesteru United, a to jest specyficzny klub i może właśnie do specyficznego klubu jest potrzebny jakiś specyficzny trener. Także no, może są potrzebne nam jakieś, wiecie, niestandardowe myślenia i dość specyficzne wybory, jeśli chodzi o trenera. Bo na razie ja nie wiem, co chce grać drużyna, nie wiem, co chce grać Ruben Amorim po wczorajszym meczu. Bo jeśli coś sobie na początku meczu staraliśmy się wybudować, na początku sezonu staraliśmy się wybudować jakiś nowy styl, nowe zagrania, to w tym momencie to wszystko się zlewa ze starym sezonem i z tą grą w starym sezonie poprzednim, jak było. No nie wiem. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie, bo mówię, no ja tu nie chcę na ten temat tego meczu tak się w szczegółach rozwodzić, bo naprawdę nie jest to warte ani mojego, ani waszego czasu. Szkoda gadać tam o jakichś szczegółach. Trzeba ogólnie poruszyć ten problem, tak? I staram się ogólnie poruszyć problem tego klubu i tego, co ja jako zwykły kibic, naprawdę zwykły kibic zauważam. No jak ja to zauważam, to zauważacie to wy też przecież, zauważy to ktoś inny jeszcze. Wszyscy zauważamy, tylko nie zarząd, tylko nie trener. Trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić, bo będziemy kolejny raz, wiecie, w następnym sezonie bez pucharów. Na tym się skończy, że będziemy bez pucharów w następnym sezonie, bo zawodnicy nie czują bata nad sobą chyba i oni, wiecie, no tacy wyluzowani wychodzą, pach, ręce w kieszeni, my ich rozpykamy, a tutaj się nikt przed nimi nie położy. Oni wciąż, wiecie, ego mają większe niż ten cały stadion chyba. Mnie się wydaje, że oni jak już są w Manchesterze United i jak drużyna przeciwna słyszy Manchester United, no to się kładą przed nimi. A dobrze wiemy, że tak nie jest i tak pokazał zeszły sezon i poprzedni. A my dalej brniemy w tym samym bagnie. Także cóż, no niestety tak to wygląda i to jest dużo do przemyślenia tak naprawdę. Naprawdę dużo do przemyślenia. Może my i wygramy z Wolverhampton, wiecie, w poniedziałek, ale Wolverhampton to są dziady. Jeśli wygramy, to ten wynik nie będzie miał żadnego znaczenia. Oprócz 3 punktów, to nie będzie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o naszą grę. Tak naprawdę. I wiecie, nie wiem, no miejmy nadzieję, że coś się zmieni, ale to już nie wiem, gdzie szukać tutaj tego złotego środka dla naszej drużyny. Nie wiem, może wy wiecie, może wy macie lepsze pomysły. Piszcie w komentarzach. Na razie to było na tyle. Jeśli wam się podobało, zalajkujcie. Pomóżcie tymi lajkami rozchulać ten kanał po świecie, że tak powiem. Subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a lubicie moje filmy. Także no cóż. No i jeszcze raz powtórzę. Piszcie w komentarzach, bo komentarze też rozkręcają ten kanał. Trzymajcie się. Na razie. Hej!